To najlepsze śledzie, jakie zjesz w swoim życiu. Gdy je robię, wszyscy błagają mnie o przepis. Weź pół kilograma śledzi à la Matias, przełóż do miski i zalej zimną wodą. Przepłucz i wodę odlej. Następnie zalej je świeżą zimną wodą i odstaw do namoczenia na 1,5 godziny. Do garnka wlej pół szklanki wody, dodaj 150 ml ketchupu łagodnego lub ostrego, według uznania. Do tego dodaj 2 łyżki octu 10%, 2 łyżki oleju, łyżeczkę cukru, łyżeczkę słodkiej mielonej papryki. Na koniec dodaj 2 liście laurowe, 4 kulki ziela angielskiego i pieprz. Sól dodamy później, jak już zmieszamy sos ze śledziami. Wymieszaj wszystkie składniki i zagotuj. Pozostaw na ogniu przez 5 minut, cały czas gotując go na małym ogniu. Następnie wyłącz go i ostudź. Weź 2 małe cebule lub 1,5 średnich jak ja i pokrój w cienkie półplasterki. Na patelni podgrzej odrobinę oleju i wrzuć na niego pokrojone cebule. Podsmaż kawałki cebuli, aż zmiękną i zaczną się rumienić. Cebulka szybciej zmięknie, jeśli ją odrobinę posolimy. Po usmażeniu odstaw ją do ostygnięcia. Weź około 6 korniszonów. Potnij je na małe kawałki. Mam średnie korniszony, więc tnę je na półplasterki. Śledzie wyjmij z wody i pokrój w drobne kawałki. Wystarczą wąskie paski. Takie lubię najbardziej, ale możesz też pokroić śledzie w kostkę. Potnij je tak, jak wolisz. Pamiętaj, że muszą być lekko słone. Dlatego spróbuj je przed krojeniem. Jeżeli są za słone, mocz je trochę dłużej. Przestudzony sos przelej do miski. Dodaj do niego przestudzoną, usmażoną cebulkę i pokrojone kawałki śledzia. Na koniec dodaj pokrojone korniszony. Następnie wszystko dobrze wymieszaj. Tak, aby połączyły się ze sobą w własnoręcznie zrobionym sosie śledzie, cebulka i korniszony. Przełóż śledzie do zamykanego słoika. Tak będzie łatwiej je przechowywać. Ułóż je w słoiku, żeby się dobrze przegryzły. Wstaw je do lodówki na 2 godziny. Wtedy będą jeszcze lepsze. Ale można je jeść też zaraz po przygotowaniu. Takie śledzie są pyszne. Smakują całej mojej rodzinie i często je robię. Nie tylko na święta. Można je przechowywać w lodówce, więc wystarczy zrobić je już kilka dni przed świętami, aby mieć smaczny poczęstunek dla najbliższych. Smacznego. A ty jak przygotowujesz śledzie na święta? Jakie są twoje ulubione śledzie? Daj znać w komentarzu. Taka rolada ze śledziem znika ze stołu w mgnieniu oka. Nawet osoby, które nie przepadają za tą rybą, się zajadają. Na desce do krojenia rozłóż folię spożywczą. Buraki pocięte w plasterki rozłóż na płasko. Połóż je tak, żeby nachodziły na siebie. Nie powinno być żadnych dziur i prześwitów. Następnie połóż na nie 5 łyżek startego buraka. Rozsmaruj go po całości, tak żeby powstała jednolita warstwa. Do rękawa cukierniczego przełóż majonez. Rozprowadź go po całości. Nie dawaj go za dużo, żeby rolada nie była za ciężka w smaku. Przygotuj 4 ugotowane ziemniaki i 3 ugotowane marchewki. Zetrzyj je na tarce o grubych oczkach. Przełóż je na roladę. Zacznij od wykładania ziemniaków. Następnie dodaj marchewkę. Lekko przyciskając rozprowadź równomiernie. Kawałki śledzia pokrój w wąskie paseczki. Nie powinny być za duże, żeby łatwiej zwijało się całe danie. Ułóż je wzdłuż krótszego boku. Udekoruj świeżym koperkiem. Dodaj na całą długość. Zacznij zwijać. Roluj mocno, tak żeby powstały warstwy. Folia spożywcza będzie bardzo pomocna. Gdy zawiniesz roladę, zabezpiecz ją folią i wstaw na 3 godziny do lodówki. Roladę wyjmij chwilę przed podaniem. Potnij ją na kawałki. Udekoruj majonezem i koperkiem. Takie danie pięknie prezentuje się na świątecznym stole. Połączenie buraka i śledzia jest wyśmienite. Nawet osoby, które nie do końca przepadają za smakiem tej ryby, się zajadają.
Schab z ziemniakami na szaszłyku to wersja dla wielbicieli i szaszłyków i schabu. Próbowałeś kiedyś zrobić szaszłyk ze schabu? Uszykuj około 1 kg schabu bez kości. Pokrój go na kawałki o grubości około 1 cm. Rozłóż wszystkie kawałki na desce i nakryj kawałkiem folii spożywczej. Weź tłuczek i rozbij delikatnie wszystkie przyszykowane kotlety. Zdejmij folię i przypraw mięso solą i pieprzem z obu stron. Odłóż mięso na bok. Weź 2 duże ziemniaki i pokrój je w średniej grubości plastry. Przełóż je do miseczki. Posyp solą i pieprzem wedle uznania do smaku, dopraw małą łyżeczką czerwonej, słodkiej papryki. Wlej 2 łyżki oleju roślinnego i delikatnie wymieszaj ziemniaki. Weź 2 cebule i pokrój je na cienkie plastry. Wyjmij 2 patyki na szaszłyki. Na desce ułóż obok siebie 2 kawałki ziemniaków. Nakłuj je patykami. Na 1 ziemniak 1 patyk. Teraz weź pierwszy kawałek mięsa i nałóż na patyki. Dociśnij do ziemniaków. Teraz weź 2 krążki cebuli i nałóż je na mięso. Na cebulę nałóż boczek. Teraz znowu zrób warstwę z ziemniaków i kolejno mięso, cebula i boczek. Układaj warstwami naprzemiennie składniki szaszłyka. Jak już szaszłyk będzie za duży, możesz go położyć na desce i kończyć nakładanie kolejnych warstw. Kiedy już wszystkie warstwy będą gotowe, szaszłyk będzie wyglądał w ten sposób. Widać na nim wszystkie warstwy. Teraz przygotuj folię aluminiową i wilgotny papier do pieczenia. Mokry papier zachowuje się bardziej plastycznie i można nim łatwiej owijać mięso i formować kształt do blaszki. Na papier wyłóż szaszłyk. Zawiń go i zapakuj szczelnie w folię. Szaszłyk przełóż do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na 1 godzinę. W międzyczasie przygotuj zalewę z 2 łyżek sosu sojowego, 1 łyżki keczupu, małej łyżeczki musztardy francuskiej i 2 łyżeczek miodu. Marynatę wymieszaj. Po godzinie pieczenia mięsa wyjmij i odwiń z folii i papieru. Nałóż pędzelkiem marynatę. Zrób to na całej powierzchni. Taki szaszłyk wstaw do piekarnika jeszcze na około 15 do 20 minut do uzyskania złotego koloru. Po upieczeniu wyjmij szaszłyk i przełóż na talerz. Wygląda soczyście i smacznie. Przekrój go wzdłuż na 2 równe części. Taki szaszłyk to idealny pomysł na smaczny obiad lub nietypową kolację.